Cześć, witajcie na kanale Patrick & Life. Szukając taniego divera lub divera ogólnie, z reguły w ofercie sklepów znajdujemy zegarki automatyczne, czyli taką pożądaną klasykę. Rzadziej znajdziemy kwarce, gdzie króluje marka Citizen ze swoimi flagowymi zegarkami z solarem. Dzisiaj przedstawię Wam zegarek marki Festina, a dokładniej model o referencji 20664/3. Jest to budżetowy zegarek, bowiem jego cena w momencie publikacji tego filmu wynosi około 500 zł. Co zaskakujące, to w tej cenie otrzymujemy certyfikat divera oraz szafirowe szkło. A to jest raczej domena droższych czasomierzy, a i często w zegarkach trzykrotnie droższych nie uświadczymy certyfikatu ISO. Grubość zegarka to około 14 mm, natomiast szerokość koperty to 45 mm. To dość duży zegarek. Mój nadgarstek jest średniego rozmiaru, ma około 19-19,5 cm obwodu. Waga zegarka to około 130 gramów, więc jest to masywny kawał stali. W tej wersji kolorystycznej mamy czarną tarczę, nakładane indeksy z polerowanej stali, wypełnione lumą. Luma jest też na bezelu na godzinie 12. Na godzinie 3 jest okno datownika. Na godzinie 12 mamy logo producenta, a na godzinie 6 napis Diver Professional 20 Bar Resist Sapphire. Wskazówka godzinowa oraz minutowa są częściowo szkieletowe. Dekiel jest zakręcany, polerowany. Mamy na nim wygrawerowaną nazwę producenta oraz podstawowe informacje o modelu, typie szkła itd. Jest to duży i ciężki zegarek. Wykonanie koperty oraz tarczy jest w pełni poprawne i akceptowalne. Również parametry techniczne zegarka, jak szafirowe szkło, 200 m wodoodporności, certyfikat divera oraz zakręcona koronka przemawiają na korzyść tego czasomierza. Słabym elementem jest bezel. Porusza się luźno, w moim odczuciu trochę za luźno, ale wydaje mi się, że jest to kwestia gustu. Luma nie jest najmocniejszą stroną tego zegarka. Po niej widać, że mamy do czynienia z budżetowym zegarkiem. Okno datownika jest małe i moim zdaniem gubi się na tak dużym zegarku. Szkoda, że producent nie zastosował cyklopa. Osobiście nie lubię też zegarków innych niż na bransolecie lub na skórzanym pasku, natomiast tutaj polubiłem się z tym miękkim i przyjemnym silikonem. Podsumowując, zegarek nie jest idealny i ma swoje bolączki wynikające z jego budżetowości. Na tym pułapie cenowym zagrozić mogą tylko chińskie zegarki, natomiast nie jestem pewien, czy znajdziemy na Dalekim Wschodzie zegarek o takich samych lub przynajmniej zbliżonych parametrach. Uważam, że warto dać mu szansę, tym bardziej, że w segmencie entry level raczej nie ma konkurencji. Dzięki za uwagę.